Czy szukałeś kiedyś gry, w której możesz się wyżyć i być kompletnym edgy badassem? Czy lubisz klimat rodziny Soprano i włoskich mafii? Czy motyw utraconej dramatycznie miłości rozpala twoje serce? I do tego twoje zdjęcia wyglądały jak te? Jeżeli tak, to mam grę idealną dla ciebie. Cześć, ja jestem Arch, a to jest Darkness 2, FPS akcji z 2012 roku, wydany przez 2K i stworzony przez studio Digital Extremes, znane obecnie najbardziej z MMO o kosmicznych ninjach, ale również od tego, jak i And happy birthday to Nick Gurr, if you're watching. Someone in chat wants me to say that. Happy birthday! Nick Gurr. All right. w grze wcielamy się w Jackiego Estacado, młodego szefa włoskiej mafii z Nowego Jorku, który na swoje 21 urodziny nie dostał auta, czy nawet roweru, a kosmiczną energię pradawnego chaosu o nazwie Darkness. Ta moc jest niczym Venom, powoli wyżerającym wolną wolę swojego nosiciela. Takim symbiotem ze Spidermana. Chłopie, gra jak na FPS-a akcji ma piekielnie dobrą sieczkę. No zobacz na to. Przypomina mi lekko o pierwszym Firze pod tym względem. Liniowo przebijamy się przez zwyczajnych chłopów i naszych rywali gangsterskich, by w późniejszym etapie walczyć z super żołnierzami, odpornymi na wiele naszych zdolności i będącymi solidnie opancerzonymi. Przeciwnicy mają słabszą inteligencję niż we wcześniej wspomnianym Firze, ale nie jest źle. Poziom trudności waha się znacząco wraz z progresem i nie radzę zaczynać od poziomu Dawn. Moce. Domyślnie. Regenerujemy zdrowie i zjadając serca przeciwników przywracamy swój pasek życia. By rozwinąć naszą ostrość, zdobywamy esencję mroku. Możemy rozwinąć moce i kupić parę fajnych, jak definitywnie więcej amunicji w tej grze. Natchnienie broni ciemnością, czy egzekucję, jak i malutką czarną dziurę, która wciąga absolutnie wszystkich. W całym tym arsenale do podkręcenia dynamiki walki zabrakło jednak jakiejś formy dasha. A szkoda, bo przeciwnicy jakoś ją mają. Aby to wszystko zdobyć, musimy zabijać w zależności od tego, jak spektakularnie pozbędziemy się wrogów. Zdobywamy też duży zastrzyk doświadczenia za relikwie, które są lekko ukryte na wielu poziomach. Oczywiście, jak na taką edgy grę nie mogło zabraknąć podwójnych pistoletów czy Uzi, choć są mniej efektywne niż pojedynczo przez ich ogromne zużycie amunicji. Ogólnie uważaj, bo gra ma funkcję autozapisu i jak już polecisz z fabułą, to nie ma cofania się. Resetowanie mocy absolutnie się nie opłaca. A wracając do nich. Jednak pomimo, iż jesteśmy opętani przez niesamowicie potężną istotę, mamy pewną tycią słabość. Aquaman miał słabość bycia odwodnionym, Wonder Woman bycia związaną przez mężczyznę, a Batman miał flashbacki z rodzicami. My natomiast tracimy moce w świetle słońca, jak i żarówek. Ciekawostka. Dla was ludzi, siedzenie w ciemnym pokoju przed monitorem, który ma więcej niż około 200 nitów, doprowadza do zmęczenia, bólu głowy i problemów ze skupieniem. Skupieniem mówię! Także zestrzel i zniszcz wszystko, co się świeci na twojej drodze, bo ciemność nie szkodzi. A jak się boisz, to posłuchaj Jackiego. Wanna know something funny? When I was a kid, the dark used to scare the shit right out of me. I always felt like there was something out there, in the shadows, just waiting. But every night, there I was, hiding under the sheets, trying to convince myself that whatever was out there wasn't real. Thank God I outgrew that shit, huh? Kolejną słabość odkryłem jak wielu graczy. Pierwsze minuty przedstawią wam najtrudniejszego bossa w historii gier. Arch. Czy to będzie jakiś potężny demon? Anioł pragnący wypędzić zło, jakim jesteśmy? Nie, kurwa. To będzie płot i kable.
Spędziłem jak kretyn, aż zbyt dużo czasu próbując używać mojego demonicznego ramienia, by rozrąbać płot. Ramiona uderzają i wiją się, ale nie niszczą obiektów. Samo umiejscowienie go na middle clicku myszki już jest wątpliwe. Rozwiązaniem tego okazało się włączenie V-Synca w grze. Wtedy dopiero nasze ramię zachowuje się normalnie i robi to, co powinno. Dzieje się to również, gdy gracie jako Darkling i jesteście w szybach wentylacyjnych. Niektórych łączeń wtedy pomiędzy nimi nie dało się przeskoczyć. Historia. Na początku chciałem opowiedzieć, że fabuła będzie o mafiozo na wendecie typu nie mam nic do stracenia. Jednakże po powrocie do gry po latach mam odmienne zdanie. Jackie jest szefem rodziny Franchetti po wydarzeniach z pierwszej gry. Niektórzy z jego otoczenia obawiają się jego mocy. Czują oddech ciemności na swoich barkach, widząc, że może ich zamordować w sekundę, jeżeli coś mu się nie spodoba. Niektórzy natomiast cieszą się, że Jackie po 3 latach odzyskał moc, dyskutując o tym, jak mógłby ją wykorzystać, by uczynić rodzinę potężniejszą. Ergo, oni sami będą kontrolować więcej przestępczego półświadka w Nowym Jorku. A nasz antyhero ma inne myśli. Estacado ma mocną depresję, jest skupiony w większości na jednym celu. Czuje, iż jego ukochana Jenny nie umarła i że jest możliwość ją odzyskać. Co też Darkness wykorzystuje, by go omamić i zmuszać do pozbywania się następnych celów. Oczywiście, on chce też uchronić rodzinę, choć jego ponura, nieuważna natura i setki ciał, jakie zostawia po sobie, na pewno nie stawiają go w dobrym świetle. Jeżeli zastanawia cię, co z prequelem, czyli Darkness 1, to tutaj sprawa się skomplikowała. Chciałem grać również poprzednią część przed tworzeniem tej recenzji, ale nie mam już Xboxa 360. Po moim pięknym pierścieniu śmierci, ani nie mam też PS3. Jednakże obejrzałem skrót z fabułą i tym, jaka była estetyka w grze, która była równie, jak nie bardziej brutalna i definitywnie ponura. Nie ma się co przejmować nieznajomością paru detali, bo w intrze do samego Darkness 2 jest recap wydarzeń i określa nam dosyć nieźle fabułę. Jedynka była ciepło przyjęta, ale nie zyskała rozgłosu. Jednakże śmiało zachęcam sprawdzić nawet i teraz, jak masz możliwość i podzielić się doświadczeniami. Są niby jakieś plany na remaster i port na PC-ta, ale to z przymrużeniem oka na to patrzę. Postacie, na które trafiamy, mają miks złego i dobrego designu. Złego w tym sensie, iż wiele zlewa się przez podobną posturę czy wygląd i nie mających wystarczająco miejsca w tej grze, by ukazać się z różnych stron czy interakcji. Poza przerywnikami jedyne co jest nam dane to smaszowanie przycisku, by pogadać krótko. Choć twórcy dali nam podsłuchać, co między nimi się dzieje i o czym gadają. Więc warto się momentami zatrzymać i przysłuchać. Gra mocno jest skoncentrowana na Jackiem, choć równie mocno na Jenny. Jenny? Jenny. Ale nie mogę z niej nawet zażartować w taki sposób, jak można oczekiwać. To bardzo dobrze napisana postać. Jenny jest naprawdę bardzo miłą dziewczyną. Słodką jak miód od anielskich kurwa! Pszczół! Taka do rany przyłóż. Odwagi jej nie brak i wyciąga nas z dołka tak samo szybko, jak nas w niego wprowadza. Każda interakcja z nią pokazuje nam parszywy los, jaki ciąży na tym związku. Ale nie samym tragicznym romansem diabeł żyje. Przedstawiam ci jednego z najlepszych towarzyszy z gier, Darklinga. Moje cudowne dziecko mroku i chaosu. Jest pozytywny, niekulturalny i skory do bezczeszczenia naszych przeciwników i ich zwłok. Jego design jest arcyzajebisty. Koszulka z flagi UK, uśmiech jak w UK i ten kot na głowie. Widać, że studio z Kanady ma lekki beef. Z naszej mafijnej rodziny rozbawił mnie również Dolfo Adolfo,
bo ma co najmniej ciekawe przemyślenia. Practice my aim or I get rusty. Plus I hate pigeons. They carry diseases and shit. What a day, huh, Jackie? I heard you got possessed by the devil. Every man's gotta have someone to look up to. For me, it was always the classics. Genghis Khan, Alexander the Great, Cookie Monster. Fuck yeah! Advance in pincer formation until you get to Paris. And don't speak to the Bolsheviks! When you are done, I will help you again. For the fatherland! Czechoslovakia as a nation has ceased to exist! Hey, calm down, or you're going back to your room. Stalinist. Adolf, I swear, if you say one more word, Gesundheit. If people were only nicer to each other, I wouldn't have to teach so many of them a lesson. It's like John Lennon said, oops, I did it again. Inne osoby poboczne też dają radę i jak wspominałem, dobrze jest się zatrzymać i wysłuchać. Dialogista na pewno dostanie ode mnie przytulne i luksusowe miejsce, jak już trafi do piekła. Panie Ryanie Molu, dialogi i skrypt były bardzo luźne i żywe. Przez chwilę poczułem cień dla mnie legendarnego już Vampire the Masquerade Bloodlines, w tym jak płynęły. Czekaj. Wenus z takim tatuażem róży na swoich plecach jak Torradorzy, Vivi i ten gościu. Jackie ma moce z cieni, które wyglądają jak ramiona Arymana. Artefakty nawiązujące do Kaina, Biblii, tego wszystkiego. Darkness, a nazwa World of Darkness. Uniwersum tego. Ja nie gram w Darkness. Ja jestem w Wampirze Maskaradzie. Pacjent ma o mamy. To jak? Pan dochoroszczy? Dochoroszczy. Na badania. Na badania! Who am I? Naszym przeciwnikiem jest również organizacja o nazwie Bractwo, które uważa, że 24-latek, jakim jest Jackie, może być nieco niegodny posiadania tej mocy. Biorą oni również pod uwagę, iż istota ta może nim manipulować jak chce, więc będzie troszeczkę przeciwko nim sieczki. Swoją drogą, ta gra odchodzi dosyć od fabuły komiksu, na którym jest bazowana. Jackie wygląda troszeczkę inaczej, ale może to nawet i lepiej. Jackie i Jenny mają bardziej relacje brata i siostry, gdyż wychowali się w sierocińcu, a Jenny później była z niego zabrana do rodziny Franchetti, by stać się barmanką w klubie Jackiego i pomagać mu podrywać kobietę. Nie pojawiły się również największe przeciwniczki Jackiego, czyli rasa Angelusów w odwrotności od Darknessa. Poza wspomnieniem o nich przy relikwiach. Pewnie miały się pojawić w następnej części, choć w komiksie były od razu. Kane tracked her down, seeking an ally against the darkness. Thing is, the Angelus is one nasty bitch. Kontrowersyjnie teraz. No i ojciec naszego protagonisty zmarł w momencie poczęcia syna. Bo jak się okazuje, Darkness przechodzi wraz z zapłodnieniem i każdy raz może być twoim ostatnim. To się nazywa bycie skok-blokowanym. Wspominałem o reliktach. Dodają one przy pomocy Johniego szerszy kontekst na to uniwersum, więc jest co się dowiedzieć. Darkness miał kiedyś crossover nawet z Batmanem w komiksie. Oh, I love this song. Odtworzyłbym ci moje ulubione motywy, ale niestety to są utwory na licencji, więc YouTube ściągnąłby mi ten film. A poza tym to spodziewałem się znacznie więcej metalowej muzyki po tej całej estetyce i tego wszystkiego. A tak bardziej to mamy podkłady z filmów akcji, bym powiedział. Nadaje to różne rytmy i są dosyć dobrze dopasowane pod nią, choć nie jest taka, by utkwiła w głowie na wieki. No, może poza muzyką ze szpitala. Ten, ten, ten. Ten, ten, ten. Nie ma polskiego dubbingu, natomiast angielski jest fenomenalny. To, czego dokonał Mike Patton, znany z zespołu Faith No More, w tej grze wcielając się w właśnie naszego Darknessa, jest arcymistrzostwem. It will make us complete.
you find me and Jenny suffers. Run! Get away from the light! Yes! Take the siphon. Give me its power! Gość ma skalę głosu w wysokości 6 oktaw. Ludzie średnio mają 3. Dla przykładu to tak jakbyście byli w stanie udawać głos kobiety bez voice changerów. Brzmieli w międzyczasie jak piszczenie opon i schodzili tak nisko, że wnętrzności aż się przesuwają. Względem Darkness 1 zrezygnowano z fotorealizmu na rzecz komiksowości. Wiele tekstur było ręcznie rysowanych, co nadaje temu styl taki neo-noir podobny przykładowo do tego, co było w Wolf Among Us. Może bez tego mocnego obrysu postaci. Co prawda przyznam, że u mnie ogromny kontrast kolorów sprawiał, że wiele postaci świeciło się niczym Cerberowi jajca. Ale w tej grze kontrast pomiędzy mrokiem a światłem jest ogromny. Nazwa zobowiązuje. Polecam pobawić się modem na reshade'y, by to unormować. Efekty i animacje są bardzo spoko jak na 2012 rok. Ty, a właściwie co jest z kranami w tych grach? Tak często spotykam się, że animatorom chce się tworzyć efekt odkręcania wody w takich zlewach i wannach lub spuszczania wody w toaletach, a z drugiej strony rzadko dają nam chociażby animacje jedzenia czy picia gazowanych napoi. Przyznam szczerze, to jak zostały zaprojektowane ramiona Darknessa do interakcji i walki było czymś, co sprawiło, że w ogóle zacząłem szukać tej gry. A na grę trafiłem kompletnie przypadkiem, oglądając jakiś Watch Mojo czy podobny kanał. Podsumowanie. Rozglądałem się na Google. Ashley Jones napisała, że dzwoniła wiele razy, ale nikt nie odbiera telefonów. Nie jest w stanie dowiedzieć się, jaki program oferują, natomiast nie rozumiem, czemu ktoś chce dzwonić do gry. Inna osoba, taka jak Angel, pisze, że jest to tylko dla kobiet i dzieci. Dziwne. A, ciut poważniej. Podczas ogrywania tego zawahałem się lekko, czy z pełnią mogę ją polecić tobie. Gdyż jest krótka na 8 godzin i ma średnie replayability. Gdyż nie mamy zbyt wielu wyborów fabularnych i jest kompletnie liniowa. Tu się zatrzymamy. Umknęła mi jedna rzecz. Tryb Vendetta. Myślałem, że jest to tryb tylko i wyłącznie na multiplayer, a w rzeczywistości jest to krótka kampania, która dzieje się pomiędzy wydarzeniami z głównej gry, w której możemy wcielić się w jedną z 4 jak dotąd niewymienionych postaci. Inugamiego z Kusanagi, ostrzem mroku, Shoshane z ręką nocy, pistoletem, JP Damondem z kosturem północy i Jimmy Wilsonem z toporem ciemności. Naturalnie wybieram Shoshane, agentkę Mossadu, bo pewna księga mówi, że mają powiązany z... Tutaj mamy znacznie skromniejsze drzewko zdolności, bo i tak jesteśmy dużo słabsi od Jackiego. Niestety, trochę z tych zdolności przyda się bardziej w koopie, gdzie w 4 możecie grać wszystkimi z wymienionych. A wracając, Shoshana nie ma macek, ale strzela prosto w serce z zimną krwią jak większość Mossadu. I had no choice! He's telling the truth, which means we don't need him anymore. No i jej broń, jak to mówi, nigdy nie chybia. That gun I saw you holding, what is that thing? I could sense dark essence coming from it. This is the arm of the night. It is fused with dark essence. It never misses. Jak ją rozwijacie, bardzo polecam wziąć nieśmiertelność po strzale w serce i tego aimbota, jak już się rozwiniesz, bo to daje fan. W jej historii odwiedzamy lokacje, które w grze się w ogóle nie pojawiły. Wyglądają dobrze i faktyczne powiązanie z grą jest arcydobre. Przygoda jest krótka, na gdzieś 2-3 godzinki,
Natomiast przejście jej po raz pierwszy definitywnie przyczyniło się do tego, że w ogóle to nagrywam. Definitywnie dodała mi czegoś, by być kompletnie usatysfakcjonowanym. Czułem się na pewno syty, a że to grzech, to i dobrze. Natomiast twórcy i tak trafią do piekła, gdyż Darkness 2 kończy się cliffhangerem. Zepsułem? Ja wiem, sam czekam na kontynuację. Gra waha się cenowo od bycia darmową do kosztowania 3 zł, ale obecnie na promocjach schodzi do około 13 zł. Więc zamiast brać jakiegoś chujowego pseudo-kebaba z żabki, sprawdź, zagraj i przeżyj, bo takich gier zawsze było mało. I zastanów się, czy to wszystko nie jest jedną wielką iluzją. Ocena końcowa? Nie wyłączaj jeszcze. Ze względu na to, że moje filmy wstawiam raz do roku, zapraszam cię na mojego kuratora Steam. Ale nie takiego za twoje przewinienia, ty grzeszniku. Więc chodź i zaobserwuj, jak bawię się w znawcę gier i szukam perełek wśród nich wszystkich. Zapraszam i... Get away from me, right?